Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Cię w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Dzisiaj znajdujemy się w domu tego słynnego muzyka, magika i człowieka, który sprawdził, że poruszył miliony. Zapraszam serdecznie na ten odcinek ze słonecznej Jamajki, tu w samym centrum Kingston, stolicy tego kraju. No to co, kręcimy kolejną przygodę? Moja wizyta na Jamajce nie mogła się oczywiście odbyć, jakbym nie wspomniał o Bobie Marleyu, czyli największej gwieździe Jamajki, jakakolwiek istniała do tej pory. Mieszkał właśnie w tym domu, który przed chwilą odwiedziłem. Tak, w tym domu nagrywał, spał, gotował, chillował się i miał swoje studio i został tu na niego przeprowadzony zamach. Ale o tym opowiem po kolei. Najpierw zacznijmy od pierwszego pokoju, do którego wszedłem. Tu pierwsze okno i pierwsza ściana. To było wejście do pokoju, w którym znajdowały się wszystkie praktycznie jego albumy, na winylach oczywiście, złote, platynowe, nie wiem jeszcze w jakim kolorze. Jego rozmach, ilość nagród, które zdobył, no po prostu porażała. Są w tym pierwszym pokoju po prawej stronie, gdzie znajdował się jego jakby salon. Wszystkie wystawione, tam są różne też plakietki. Będę trochę zamykał oczy, żeby sobie poprzypominać, zwizualizować jak to było. Ale zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie cały ten dom, nie tylko ten pierwszy pokój. Jest tam bardzo dużo napchanych rzeczy, bo ten dom ma 3 sypialnie, living, biuro, pokój hamakowy, 2 kuchnie. No i muszę wspomnieć, że tu na tyłach była próba dokonania na niego zamachu śmiertelnego, ale o tym opowiem Wam w następnym miejscu. Zanosi się, że za chwilę lunie i to ostro, więc szybko naginam. Następnie przeszliśmy na parterze naprzeciwko, na lewą stronę tego budynku, w którym znajduje się studio nagrań. Tak, w tamtych pokojach, tutaj kilkanaście metrów ode mnie, powstało większość jego słynnych utworów. Więc no, kto zna jakikolwiek kawałek muzyczny Boba Marleya, to moim zdaniem mogę zaryzykować, że został właśnie wyprodukowany tutaj. Studio ma jakby, nigdy w życiu nie byłem też w studiu takim muzycznym, więc są jakby 2 pokoje. Jedna jest jakby taka reżyserka, a w drugim jest pokój nagrań i są tam oryginalne do tej pory, jest oryginalny po prostu wystrój. Wszystko jest wyłożone boazerią, jest to wyłożone dębem, tak, drzewem dębowym, bo podobno najlepiej tłumi. Wszystko zaprojektował sam Bob Marley. W drugim pokoju była wyświetlona taki hologram, że on jest jakby jego duch z nami. Pokazane było, jak tam po prostu pali, że mówi do nas. No ciekawe takie połączenie nowoczesności z tym takim pokojem, który cały dom jest po prostu w nienaruszonym stanie od lat 80. Carol, Sherry Avenue. Ready? Good to go. Tuż po wyjściu z tego pokoju znajduje się ściana różnych nagród, które zostały mu przyznane przez różne instytucje, różne kraje, różne fundacje. No jest tego naprawdę mnóstwo, można się zawiesić, a potem poszliśmy na pierwsze piętro. Ja wam trochę teraz tak pokażę palcem, żeby wam to zobrazować. Wyszliśmy na pierwsze piętro i tu, gdzie są uchylone te okna, tam znajduje się biuro Boba Marleya, w którym urzędował, nie wiem, czy on tu dużo pism podpisywał, raczej robił wszystko za niego menedżer, bo on cały czas, można powiedzieć, był na jakimś takim jednym wielkim luzie. Na piętrze znajdują się też 3 sypialnie i co muszę zwrócić uwagę jeszcze, tak sobie przypominam powoli, co tam było. W jednym z pokojów jest rekonstrukcja, nawet nie, to jest oryginalna budka, w
której Bob Marley sprzedawał swoje pierwsze płyty tutaj w Kingston na ulicach. To po prostu był taki daszek, jakaś tam forma takiego mini zadaszenia i napisane, że tu się sprzedaje jego muzyka. Następny pokój był pełen, wypełniony, słuchajcie, gazetami z różnych stron świata. Zrobiło na mnie największe wrażenie włoska gazeta San Siro, jak odwiedził San Siro, czyli stadion, wypełnił po brzegi w 1980 roku. Stadion wtedy mógł pomieścić 100 000 ludzi, ale podobno było 120 000. No BHP ani w ogóle na pewno nie działało. Jedna z wielkich gazet włoskich zatytułowała nazajutrz, że stadion to był jeden wielki skręt. Wiecie, o co chodzi. Nie będę tu mówił, ale no wiecie, czym się symbolizowała Jamajka dalej. To jeszcze jest głębsze, bo trzeba byłoby tutaj powiedzieć, że Bob Marley był Rastafari man, o tak to powiem, nie, to po polsku się odmienia. O co w tym skrócie chodzi? To jest taki ruch ideologiczno-religijny. Zauważyłem, że w wielu miejscach jest gwiazda Dawida i tygrys i flagi etiopskie. Ma to związek jakby z powrotem do korzeni, skąd się po prostu ludzie ciemnej rasy wywodzą, czyli z Afryki. No, wszystkie ślady wskazują, że najstarsze ludy właśnie afrykańskie mieszkały w Etiopii i Bob Marley był jakby ściśle z tą filozofią połączony. Wyznawali taki, można powiedzieć, ścisły weganizm, słuchajcie, nie pili alkoholu, nie jedli żadnych produktów mlecznych, wszystko owoce, warzywa, nic przetworzonego, no ale do tego, że tak powiem, herbata była okej, bo mówili, że to jest jakby część natury i dane było to od Boga i daje im to połączenie z wyższą świadomością. Ale o Rastafari Man ja kiedyś jeszcze tu wrócę, słuchajcie, do tego, na Jamajkę, żeby zamieszkać z takimi prawdziwymi Rastafari Man, ale to w innym odcinku. Następnie przeszliśmy do kuchni. Kuchnia, w której Bob Marley gotował i uważał się, i podobno był bardzo dobrym kucharzem, znajduje się na pierwszym piętrze. O, tam może widzicie. I tu są schody, jakby klatka schodowa, tylnie wyjście do ogrodu, a druga kuchnia znajdowała się tam niżej, ale za chwilę o tym powiem. I jeszcze taka anegdota, tam się znajduje taki blender w środku. No i Bob Marley właśnie jak podróżował, to wiele rzeczy sobie po prostu gdzieś z podróży przywiózł i od momentu, kiedy ten blender zamieszkał tutaj w kuchni z nim, to zaczął robić różne soki. I tutaj obok można nawet spróbować jego przepisów. On na stałe jakby wpisał takie smoothies, soki, czyli takie przecierowe soki do swojej diety i się nie rozstawał z tym blenderem. Jest tam oryginalny, zostawiony w tej kuchni. Powiem tak, że słuchajcie, to nie są jakieś wielkie przestrzenie. Moim zdaniem nawet jak na taką gwiazdę to bardzo mała posiadłość, bo 3 sypialnie i może wszystkich livingów razem pomieszczeń może jest 10. Tu chciałem wam jeszcze pokazać, nie wiem czy tu mogę dojść. A teraz spróbuję tak wystawić telefon jak wyżej się da. Tutaj za tymi oknami, słuchajcie, znajduje się tak zwany pokój hamakowy, w którym on się chillował, leżał. Tam był tak wielki hamak złożony, zrobiony z sieci rybackich. Legenda głosi, że on się na tym mieścił, jego żona i 12 jego dzieci. Nie mogę się wysłowić, brakuje mi cukru, wybaczcie. Stamtąd rozpościera się widok właśnie na te Blue Mountains, czyli niebieskie góry, którym on był bardzo związany. Jaman, tu się nauczyłem, jaman, wszędzie jaman, czyli tak siema, cześć, wszystko to znaczy takie pozdrowienie i tak dalej, jamańskie, jaman. No i miał widok fantastyczny na te góry, teraz trochę przysłonięty, bo tam jakiś dom powstał na linii, ale to był jego ulubiony pokój. A teraz powiem wam historię związaną tutaj z tym pokojem. Za tymi drzwiami znajduje się druga kuchnia i w tej kuchni został Bob Marley poszczelony. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku Jamajka była ściśle spolaryzowana na zwolenników jednej partii i drugiej partii. Było to tak silne, że nawet członkowie rodzin
występowali przeciwko sobie z agresją i z donoszeniem nawet na policję, z różnymi przestępstwami, jakie możecie sobie wyobrazić. Brat do brata, siostra do siostry, ojciec do dzieci i tak dalej, i tak dalej. Bob Marley wyznawał, że kocha wszystkich, tak? Ale w tych czasach nie było takiej możliwości, żeby się nie opowiedzieć za którąś ze stron. On się nawet nie opowiedział, ale mu przylepili łatkę, że był za tą partią. Ja nie będę tu wchodził w polityczne szczegóły, powiedzmy strona A i strona B, i ktoś ze strony tej, powiedzmy, B tak się wkurzył, że chciał go zamordować. No i wpadł tu z bronią, postrzelił jego menedżera. Najpierw dostała jego żona kilka strzałów w klatkę piersiową. Bob Marley został tak samo poszczelony. Tu się znajdują ślady po kulach, tam właśnie za tymi drzwiami. I słuchajcie, wszyscy przeżyli. Cud w 76 roku. Wszyscy po prostu przeżyli. A na sam koniec mieliśmy super seans filmowy, w którym przekazali mnóstwo informacji, które nie jestem wam tu w stanie powiedzieć, ale powiem wam krótką historykę a propos tego samochodu, bo w tamtych czasach zakaz był w ogóle jazdy takimi samochodami i w ogóle nie dało się kupić. Bob Marley bardzo mu się spodobał taki Land Rover i takimi samochodami jeździła tylko policja na Jamajce, więc było to praktycznie niemożliwe. Był konflikt między Rastafari a policją, nie grało im to, jak wszystkim prawie muzykom raczej z jakimikolwiek służbami policyjnymi, tak mi się wydaje, na świecie, ale Bob znalazł sposób. Kupił samochód po prostu w Europie, kiedy koncertował podczas jednych ze swoich turów. No i przysłał sobie go tutaj statkiem i pokazał trochę taką sztuczkę klauna do policji. No i nic nie mogli zrobić, a on sobie spokojnie tym samochodem jeździł. Jeszcze co zauważyłem w środku, zobaczcie, nawet miał takie połączenie z Etiopią, że siedzenia są flaga, jak w kolorach flagi Etiopii. Klasyk. Sam bym się przejechał. Tu dookoła jeszcze jest galeria i prace różnych artystów, które są, jak widzicie bliżej, widzicie z czego są stworzone? Z winyli, tak, z płyt winylowych. Tu dookoła dziewczyny sobie robią zdjęcia, a my możemy oglądać i tutaj spokojnie mogę filmować, bo w środku się nie dało. Ogromne te prace, ludzi, artystów z całego świata. Tutaj mamy trochę inne, jakąś bibułę. Bob Marley też w różnych kolorach. Różne są techniki tu użyte, nawet broda jest, zobaczcie, z kawałków właśnie płyt, jaka gruba. I tym oto akcentem kończymy ten odcinek, a to był Michał Rusin Solo po planecie i widzimy się w następnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Cześć!